Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage, hybryda, czyli 1.6 turbo benzyna 180 koni, do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 239 koni i co najważniejsze 380 Nm momentu obrotowego. Wersja GT Line z napędem na 4 koła, czyli idealny samochód na podróż w Alpy, zimowe Alpy. Mniej więcej jesteśmy w połowie naszej podróży. Zostało nam do celu jakieś 770 km i mniej więcej tyle odjechaliśmy już od Warszawy. No może ciut mniej, na jakieś 650 km odjechaliśmy już od Warszawy. Jesteśmy w okolicach Wiednia w Austrii. Wersja GT Line z napędem na 4 koła, czyli idealny samochód na podróż w zimowe Alpy. Chociaż paradoksalnie może się okazać, że w Alpach śniegu będzie mniej niż u nas. To jest niewykluczone. Wersja GT Line to praktycznie pełna konfiguracja. Jedyne co tutaj można dołożyć to dach panoramiczny i ewentualnie elektronicznie sterowane zawieszenie. Poza tym mamy tutaj komplet systemów bezpieczeństwa, hamowanie autonomiczne z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i oczywiście pojazdów. Czujnik martwego pola z opcją korekty toru jazdy w razie ryzyka kolizji, aktywny tempomat, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, kamera 360 plus ta opcja widoku z kamer pod lusterkami jako obraz z martwego pola, czyli Blind Spot View Monitor. Za chwilę może będzie okazja, żeby Wam to pokazać. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku, cyfrowe zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, bezprzewodowy CarPlay, bezprzewodowe Android Auto. Oczywiście tutaj mamy indukcyjną ładowarkę. Kierownica podgrzewana, wielofunkcyjna. Tutaj mamy aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy. Jeśli chodzi o tryby jazdy, te podstawowe w hybrydzie mamy do wyboru Eco i Sport. W wersji z napędem na 4 koła mamy dodatkowo do wyboru tryby terenowe i Snow, Mud, Sand, czyli po prostu śnieg, błoto i piasek. On sobie w każdym z tych trybów dobiera parametry pracy i skrzyni, i moment obrotowy, i ciśnienie w układzie hamulcowym, tak żeby zoptymalizować trakcję, przyczepność i hamowanie w konkretnych warunkach. Przy kierownicy łopatki w trybie Sport mogą służyć do manualnej zmiany biegów, w trybie Eco służą do zarządzania rekuperacją i tutaj mamy tryb Smart Auto, czyli on będzie dostosowywał po przytrzymaniu prawej łopatki siłę odzysku, siłę rekuperacji do sytuacji na drodze, lub możemy też manualnie sobie sterować tą siłą rekuperacji. Kierunek Włochy, jesteśmy mniej więcej w połowie naszej podróży. Zostało nam 755 km do celu. Planowana godzina przyjazdu 16, jest jeszcze wcześnie, więc pewnie też nie ma korków na trasie, więc pewnie to się będzie trochę zmieniało. Jeśli chodzi o statystyki spalania, od tankowania mamy przejechane prawie 330 km, 3 godziny 7 minut, spalanie 9,1. I skoro jesteśmy przy tym spalaniu, to warto wspomnieć, że na dachu mamy boks dachowy, tak żeby w miarę bezpiecznie i komfortowo przewieźć narty, więc to też na pewno ma spory wpływ na spalanie. Cyfrowe zegary, informacja z asystenta pasa ruchu plus czujnika martwego pola. Tutaj się będą pojawiały również informacje o zagrożeniu w martwym polu. Po prawej stronie na dole mamy poziom rekuperacji. W tej chwili w trybie manualnym mamy poziom pierwszy. Tak jak mówiłem, można również przejść w tryb auto przez przytrzymanie prawej łopatki i w ten czas on będzie w trybie automatycznym dostosowywał siłę odzysku do sytuacji na drodze. Tu mamy statystyki spalania. 9,1 od tankowania.
z boksem na dachu, nieźle. A tu mamy informacje z nawigacji. Co ciekawe, te informacje będą się również pojawiały z Google Maps za pośrednictwem CarPlaya czy Android Auto. I znowu asystent pasa ruchu. Aktualna prędkość, przepływ energii. A z boksem na dachu za dużo tutaj nie ma tego udziału silnika elektrycznego. Ale jednak jest to dla niego sporo większe obciążenie. Już myślę, że sporo na elektryku zaczniemy jeździć, jak się zaczną pojawiać przewyższenia. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Aktualna prędkość, ograniczenie, no i również wskazanie z nawigacji. Duże lusterka, dobra widoczność. Wszyscy zadowoleni. To jak ściszyłeś? Czas zatankować. Kieruj się na północny zachód. Zjeżdżamy z Za 200 autostrady. metrów. Na Ciekawe, rondzie jaka będzie cena czwarty paliwa. No. 1,44. Na autostradzie było 1,90. Także to był bardzo chyba dobry ruch, żeśmy tutaj sobie zjechali. Ładowarki. Za 50 No metrów. to chyba kiedyś Na byliśmy na rondzie tej stacji. trzeci. Kieruj się na zachód. Tankowanie numer 3. 476 km, spalanie 8,1. No i zaraz sobie to porównamy z dystrybutorem. Proszę, to jest podsumowanie ostatniego tankowania na komputerze 8.1 z dystrybutora 7.98. Czyli znowu komputer podaje prawidłowe dane, nawet ciut wyższe niż realnie wyszło. Zjechaliśmy z autostrady, no, ale trochę martwi mnie, że Google nam planuje ostatnio 80 km na 2 godziny. A na zewnątrz 11 stopni. Już prawie mamy to, zostały 2 km. Ostatni odcinek z Polani 7,6. Z Gdańska 9,1, 1760 km. Nieźle. Kia, movement that inspires.